Siemanko, pozdrawiam serdecznie z Machaczkały. My już spakowani. Co, idziemy teraz na dworzec autobusa. Znaczy idziemy, czekamy dokładnie na Yandexa, czyli na taksówki i takie Ubera tutaj. I ruszamy do Groznego. Fajny czas spędzony w Dagestanie. Jeśli nie widzieliście jeszcze odcinków poprzednich, naprawdę bardzo warto sprawdzić, bo świetne odcinki. I dodatkowo, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zostaw suba, oglądaj dalej. Patrzcie, autobus z Kamilem. Dobra, jesteśmy na dworcu. Taksówkarz nam podpowiedział co i jak. Busiki stoją nasz akurat z samego tyłu. Po 500 rubli za bilet. Bus nasz już stoi, zaraz odjeżdżamy. Mamy, nie wiem, 3,5 godziny drogi jakoś. Porozmawialiśmy tutaj właśnie z panami, którzy kierują. Mówią, o, Poliaki. Powiedzieli, że właśnie Grozny też jest piękny. Pytali się, jak nam się podobało w Dagestanie. Mówią, że 2 dni to za mało, to trzeba na dłużej przyjechać, żeby przyjechać dłużej. Także na pewno kiedyś wpadnę znowu. Patrzcie, kupujemy tak. Ta cola jest z Chin, ta cola jest z Niemiec, Red Bull z Rosji. A patrz jaki Magnum. Nie wiem co to jest, teraz tylko mają, naprawdę. No, jesteśmy już w Czeczenii, jesteśmy dokładnie już w hotelu i się okazało, że tak. Wszędzie dookoła wojsko ochrania nasz hotel. Jesteśmy na salce, gdzie właśnie wszędzie wiszą zdjęcia właśnie tutaj aktualnego przywódcy. Ale ogólnie powiem wam tak, jak wam pokażemy, jak wygląda Grozny, będziecie bardzo w szoku, bo my jesteśmy. Taki pokój mamy. To jaki przemieszany. 3 łóżka, balkonik. Jak łazienka. Nie no, hotel jest elegancki bardzo. Mamy tutaj siłownię, także dzisiaj, jutro trening. Na pewno. No i jutro mamy od 7 rano do 6 wieczorem busy, także będziemy jechać pewnie koło 4. Zobaczymy. No i przyszliśmy właśnie teraz do centrum. Zjeść jakiś obiadek, wymienić kapustę. Pan w hotelu nam polecał bardzo to miejsce, że to jest bardzo ładnie. No i tak jest. No i jest ładnie. Czyściutko jest przede wszystkim. Tak samo ulice tutaj też jak jechaliśmy bardzo czysto, bo nawet kierowca nam powiedział czysto, czysto. No i to naprawdę widać różnicę. Mega czysto. Czeczenia to jeden z najbardziej tajemniczych i jednocześnie najbardziej zmieniających się regionów Kaukazu. Po latach konfliktów kraj otworzył się na turystów i zaskakuje nowoczesną infrastrukturą oraz dbałością o tradycje. Grozny, stolica republiki, przypomina dziś futurystyczne miasto z wieżowcami i ogromnymi meczetami, ale wystarczy wyjechać kilka kilometrów poza miasto, by zobaczyć dziką przyrodę i tradycyjne górskie wioski. To miejsce, gdzie islam, pamięć o historii i duma narodowa tworzą niepowtarzalną atmosferę. Co ciekawego musicie wiedzieć na początku o tym mieście, o Groznym. Po 2 wojnach czeczeńskich, które były, miasto było uważane za jedno z najbardziej rozwalonych, zniszczonych miast w ogóle świata. Czy świata to nie wiem, ale tak było napisane, ale było totalnie rozwalone. No i później wzięli się mocno za jego odbudowę i to, żeby ludziom się tu żyło bezpiecznie. No i dzisiaj wam pokażę, jak wygląda. Dobra, z takich ważnych informacji, które powinniście wiedzieć, z czego jest znana Czeczenia. No przede wszystkim wiele osób wie o Czeczenii w związku z wojnami czeczeńskimi. Pierwsza, 94 do 96, druga, 99 do 2009. W 2009 właśnie wszystko było tutaj po prostu zniszczone i od tego czasu, od końca wojny, o patrzcie jaki fajny budynek. No, to jest właśnie ten największy meczet tutaj. To jest największy meczet w całej Rosji.
10 000 ludzi tam wchodzi. No i popatrzcie, jak tutaj wygląda. Tutaj właśnie przed nami meczet Ahmata Kadyrowa, czyli ojca aktualnego przywódcy Czeczenii, nazwany sercem Groznego. 10 000 ludzi może się w nim modlić naraz. Podobno wieczorem wygląda niesamowicie tutaj, także na pewno też przyjdziemy tutaj wieczorem zobaczyć. No, zaskoczyło mnie miasto, naprawdę. Popatrzcie, jak tutaj jest centrum rozbudowywane. Wszędzie po prostu dookoła budują się nowe budynki, nowe wieżowce. Robi wrażenie. Szczególnie ten. W ogóle jak tutaj wjeżdżaliśmy, może nam się tam uda też pojechać. Jedno to wyglądało jak po prostu Atlantis de Palm w Dubaju, co jest ten hotel. A to był normalny blok mieszkalny. Taka ciekawostka. Ponieważ mimo tego, że tutaj Grozny wygląda dużo lepiej, dużo bardziej nowocześnie od Machaczkały, to Czeczenia oficjalnie jest biedniejszym krajem. Znaczy krajem, który nie jest uznawany na arenie międzynarodowej przez ONZ, ponieważ należy do Rosji, jest częścią Rosji, ale tak jakby mają, wiecie, swojego przywódcę. No, nie wiem, czy dokładnie to był jakiś osobny kraj, czy po prostu walczyli o to, żeby być osobnym krajem, ale są uznawane za kraj, który nie jest uznawany, czyli ONZ+. Jeśli ktoś sobie tam liczy te kraje, które odwiedził. Tak samo Dagestan, tak samo. Dagestan jest bogatszy, ma większe PKB, ale tutaj na przykład po wojnie właśnie, były 2 wojny, tak jak wam mówiłem, dużo dostają tych dotacji na odbudowę miasta i odbudowują bardzo nieźle. Bardzo ładnie wygląda. Dagestan, a Czeczenia. W Dagestanie 3 miliony ludzi, w Czeczenii 1,5 miliona. Dagestan też jest większym krajem, czy większy ma teren, Czeczenia trochę mniejszy. Jak przyjeżdżaliśmy, to była taka granica, jakby powiedziawszy granica. Była blokada policyjna jedna na stronie Dagestanu i dalej była kolejna na stronie Czeczenii. O. No bo jesteśmy na samym środku. Na samym środku Czeczenii. No to mi się wydaje, że to o to chodzi. Macie jaki tam zegar na Big Ben z Czeczenii. Tylko godzina zła. Nie, czekaj, dobra? Dobra, 14:30? A, czyli dobra. No. Przyszliśmy zobaczyć meczet, jak wygląda. Bardzo ładnie jest zrobione. W drugiej części Rosji więcej cerkwi pooglądaliście. A tutaj meczet. A naprawdę jest bardzo podobny do tego w Turcji. Idziemy zobaczyć do środka. Dzisiaj piątek, to święty dzień. No, ale chyba wejdziemy normalnie. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Się modlą akurat. Tutaj jest wyznaczone dla turystów miejsce, że mogą sobie zobaczyć. Ładne. Ładne, co? Łodzie. Patrzcie, jakiś żrandol. Ładne. Bardzo ładnie zrobione. Dalej to nie jest to co w Iraku, ale też ładne. Nie no, tamto jest... Tam też był przepych. Tutaj miejsce do mycia nóg, rąk przed modlitwą. No powiem wam, że naprawdę jak w tym mieście, jak wybudują wszystkie te budynki, no to będzie takie Miami Kaukazu. Same wieżowce tutaj budują wszędzie dookoła, gdzie nie jechaliśmy.
Mocno inwestują. Nie wiem, czy mówiłem, ale 600 000 ludzi żyje właśnie teraz w Groznem. Pytaliśmy dzisiaj taksówkarza, to nam powiedział. Nie no, obowiązkowa misja tutaj być wieczorem jeszcze dzisiaj. No i wszędzie czysto. Naprawdę wszędzie czysto. Nie wiadomo, jakieś tam pojedyncze liście, ale tu widzieliśmy, jak nawet liście zamiatają wszystko. Przystrzyżone ładnie, krzaczki, trawka. Ładnie. A z czym Polakom najbardziej się może kojarzyć Czeczenia? Z najbardziej znanym zawodnikiem KSW, oczywiście z Mamedem Khalidowem, którego pozdrawiamy serdecznie. Tutaj musicie mi wybaczyć, ale może wam czasem wiać, może być słychać wiatr, ze względu na to, że nie chcę zakładać tutaj mikrofonów, żeby się nie rzucać w oczy. No pomyślcie, ktoś was wysadza tutaj w centrum miasta, w życiu byście nie powiedzieli, że jesteście Czeczeni. No inaczej sobie to wyobrażałem. A dlaczego jest taki obraz Czeczeni? Bo każdy z nas sobie wyobraża właśnie ją po prostu jak wyglądała po wojnie. A tu jest Miami. Mało kto przedstawia i pokazuje taką Czeczenię. Także cieszę się, że mogę wam to pokazać. Tylko bradery. Dokładnie tak. Wbijajcie na Pawła Instagrama. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda czeczeńska filharmonia. I właśnie to jest to w tym mieście, że tu w 2009, jak się skończyła wojna, to wszystko zaczęło się odbudowywać. Dlatego wszystkie budynki, które tutaj są w miarę nowe. Tam możecie zobaczyć flagę Rosji i flagę Czeczenii. Paweł, to jest jedyny niedźwiedź, który może zapasy zrobić w Czeczenii. Eto niedźwiadek. To nie Ty mogę tam spróbować. Teraz wam pokażę, którego niedźwiedzia chodzi. O tego tutaj. Tutaj możecie zobaczyć budynek, który wygląda jak meczet trochę, ale to jest jakaś szkoła. Dzisiaj pewnie będzie jakaś szkoła islamu po prostu. Nauczania Koranu. Coś takiego, no tak mi się wydaje. Piękne, eleganckie knajpki wszędzie. No, centrum jest naprawdę bardzo ładne. Wieczorem się tutaj przejdziemy, to jeszcze inaczej pokażemy. Ale na początku idziemy teraz do domu, do hotelu, na siłownię i odpocząć od tego słońca, bo strasznie bierze, spada 30 stopni. A mamy także nastroje wczoraj przypiekło w tych górach. W sumie najbardziej Pawła, bo się nie smaruje oczywiście. Ma rude brwi. Na rudo. Teraz jest rudy. Rudo-czerwony jest. Nie czerwony, tylko opalony. Trzeba brody zafarbować. Odsiwiaczem. Ty jesteś siwy. A ty rudy. No, Wolę być siwy niż rudy. Znaleźliśmy sobie kawiarnię Travelers Coffee. Pięknie to wygląda. Mam nową propozycję do zrobienia sobie sypialni. Mamy hotel na sali judo, możecie to zobaczyć. W ogóle dowiedzieliśmy się przed chwilą, że my tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie jest narodowa sala do judo i to narodowa Rosji całej. Dlatego tu zdjęcia są. Trenuję dużo chłopaków, parę razy dziennie treningi. Super. Tylko to typowo judo. Chłopaki się rozciągają. Zaraz będzie trening. Żeby nie było, że chłopaki tylko robią trening,
zapasów. My też. Paweł w koszuli. Elegancki, i na sportowo, i elegancki. Wszystko po trochę. Dzisiaj po prostu na kolację. Da się, da się. Jeżdżą chłopaki ładnie. Trening zrobiony, elegancki. Pooglądaliśmy troszkę judo, jak trenują. Powiem wam tak, większość czarne pasy na sali. Poziom tu musi być naprawdę bardzo, bardzo mocny. Aż mi się zachciało wrócić na jiu-jitsu z powrotem. Moim marzeniem był mieć czarny pas i wszystkie chłopaki, te, które były mianowane w tym samym czasie co ja, w tamtym tygodniu dostali czarne pasy. A ja purpura. Nie każdy może z was wiedzieć, że ja bardzo długo trenowałem brazylijskie jiu-jitsu. Mam purpurowy pas, fioletowy. Mam ponad 100 walk na koncie w jiu-jitsu, bardzo dużo medali, pucharów i tak dalej. Ale po wyjeździe do Tajlandii przestałem. Bardziej zacząłem trenować Muay Thai. I wtedy przed wyjazdem dostałem purpurowy pas i teraz byłbym już czarnym. Byłem cały czas trenował. Dobra, i poprosiliśmy o coś lokalnego typowo. I tak. Czekajcie. Mamy tutaj tak. Barana. Nie, to jest beef. Beef? A nie miał być baran? No to dobra, mamy beef. Do tego mamy takie kluski. Dobre? No. Ty masz to samo, a ja mam jeszcze kuraka, do tego zupka. I tu mamy jeszcze taki placek. To już próbuję. Aha. To jest na później. To jest to, co jedliśmy wczoraj w Dagestanie. No. Dobra. Spróbować tych klusek. A mówię, że to jest typowo z Czeczenii. O. Smakuje jak takie kopytka, tylko w innej formie. Ale to kopytka. Dobre. Idziemy w miejsce, w którym jeszcze wczoraj nie byliśmy. Nie wiem, jak tam dojść. Ale na spokojnie, coś sobie my myślimy, że znajdziemy, albo po prostu metodą prób i błędów. No i właśnie szliśmy zobaczyć jeden taki fajny budynek, który jest tam za nami. Dwie flagi tam są i tak dalej, no ale ja sprawdzę na nawigacji, co to jest. No i okazało się, że to rezydencja głowy czeczeńskiego państwa, czyli przywódcy. Czyli tam nie można żyć, nie można nagrywać. Wracamy z powrotem. No i właśnie widzieliśmy, jak jechał. Dobrze, że tam nie poszliśmy. Idziemy dziś znaleźć fryzjera. Tutaj akurat w tym kraju jesteśmy pewni, że brody podetną dobrze. Ale co mnie też zaskoczyło? Byłem przekonany, że tutaj to już totalnie każdy będzie miał brodę. A wcale tak nie jest. I każda kobieta też nie będzie z chustą. Są też takie, które chodzą bez. Także to mnie też bardzo zaskoczyło. A w Dagestanie to już w ogóle. Tam to czasem każdy miał normalną brodę, czasem nie miał w ogóle. No, czasem miał tą bez wąsa. Kobiety, bardzo dużo kobiet chodziło w ogóle bez chust, bez niczego. No inaczej tu trochę jest. Widać różnicę między Dagestanem a Czeczenią. Tutaj wielka biblioteka. Idziemy jeszcze tutaj pochodzić troszkę ulicami. Mamy jeszcze z godzinkę czasu, nim pójdziemy na busa. Też chcemy dojechać do Macheczkały jeszcze, jak będzie jasno, ze względu na to, że żeby tu po nocy nie jeździć. Nie, żeby było niebezpiecznie albo coś, bo pewnie by było wszystko ok. Ale i tak wolimy jeszcze, jak będzie jasno, tam dotrzeć. To jest tak, tu wszędzie jest czysto. Wszystko posprzątane. Ładne te budynki. O, można fotę. Centrum handlowe tutaj też jest mocne. Na tle wieżowców. To miasto za 5-10 lat to będzie po prostu kosmos. Widzieliśmy plany, jakie są na przebudowę całego tutaj pasma wzdłuż ulicy. No to robiło wrażenie.
Dobrze, może jak się nie będę punktami Tak wygląda. I tutaj, a to wam pokazywaliśmy już w Petersburgu, że nie mają Starbucksa, tylko Stars Coffee. To Starbucks. Logo zbliżone oczywiście do Starbucksa. Ej, kurde, nie wiem słodkiego. Tu są najlepsze cynamonki na świecie. Ja mogę zjeść. Spróbuj sobie. Najlepsze cynamonki świata. Ala, wiesz o czym mówię? Cinnabon. To normalnie one są aż mokre od cynamonu. Zazdroszczę ci, Paweł. Nie kupuj. Głupi ma zawsze szczęście. Dokładnie. Już prawie 4 tygodnie, bo już blisko, żeby było 4 tygodnie. Jak nie jem cukru, w ogóle mnie nie ciągnie. Ani nic, a nic. Ale cynamonkę stąd, Cinnabon, to jest tak pyszne po prostu. Ale nie jem. Nie jem do końca podróży. No chyba, że już powiedziałem sobie, że w Polsce oczywiście jakąś jagodziankę albo z malinami, albo coś ze śmietaną, to sobie zjem. Ale coraz mniej mnie ciągnie. Po prostu jak się długo już nie... Trzeci dzień, trzeci, czwarty dzień były najgorsze. Teraz w pełen luz. Teraz nawet mi już kawa bez cukru smakuje. Patrzcie, jakie ładne zrobione w centrum handlowym. Patrzcie, jaka ozdoba przed tym supermarketem. Ciekawe, czy to ozdoba, czy co można kupić? Paweł, chciałbyś mieć takiego tego? Wielbłąda w chałupie? No. Ale prawdziwego, czy sztucznego? Jeszcze tego. Zuzia by się ucieszyła z prawdziwego. Ja wiem, czy muszę. Patrzcie, jaki sklep tutaj, to jest normalnie marka taka. Bo tutaj na dole, nie wiem czy zobaczycie, normalnie PTR. Wszystko załatwione. Ej, Paweł, pokaż je. Co? Gdzie je masz? Pokaż, jakie kupiłeś. Tylko te małe pokaż. Tych nie. Pokaż normalnie, tylko te. O, takie, popatrzcie. Jeszcze mam inne. Ale nie pokażę. To na prezent. Wszystkie drogi zamknięte dookoła. Później jak stąd wyjedziemy, to wam opowiem, co tu się działo. No, ale trafiliśmy. No powiem wam, że nie sądziłem, że nas to spotka tutaj i w ogóle w Rosji. No. Coś ciekawego. Zobaczycie tam za chwilę fragment. Ja go nie mam na swoim telefonie, bo my skanowali. To nie chcę takiego czegoś mieć na telefonie nawet. No, ale jak wyjedziemy stąd, to będę miał. Ale dobra symulacja. Ale, no, ciekawe. My już z powrotem w Machaczkale. Powiem wam, że kierowca mistrz. Cały czas półboczem, zero korka. Powiedział, że nie będzie stał i koniec. Był taki mocny, ale przynajmniej jesteśmy na czas, tak jak mieliśmy być, bo tak to byśmy pewnie z godziny w korkach stali. Także widzimy tego plusy. Czekamy właśnie na Yandexa. Jedziemy po ten hotel, w którym już byliśmy i idziemy sobie zjeść. Jeszcze na koniec kierowca nas zostawił, powiedzieliśmy, że chcemy dzisiaj sobie zjeść. Zaraz do takiej restauracji. O nie, tutaj jest też Cinnabon. Zazdroszczę. Do werandy. Mówię, że tu jest przepyszne jedzenie. 22:30, my już na lotnisku. Ale o pierwszej w nocy dopiero mamy samolot. Lotnisko to jest grubo powiedziane. Malutkie strasznie, no. Mała koszulka z kabiłem. Mamy mocno lipę, bo każdemu sprawdzają bagaże. Nasze oczywiście są za duże. Muszą się zmieścić do takiego malutkiego pudełeczka. No i się na pewno nie zmieszczą. Paweł, odwróć się trochę. Nie widać. Nie widać, nie widać, jest elegancko. Nie widać nic. Nie widać, nie. Przejdzie zobaczycie. To tak. Ja na pewniaka, jak coś tu fajnie plecy mnie nie bił, nie czepiaj się tak. A będzie od razu złamany w pół, tak. Zdecydowaliśmy, że zostaniemy na lotnisku, pójdziemy do kapsuł, przespać po 4 godzinki. Jest dopiero 5 rano. Musimy czekać tak 30 minut, żeby się coś zwolniło. Wychodzi mniej więcej
7 albo 8 dolarów za godzinkę, takie 4 godziny się prześpimy, zregenerujemy i można ruszać na miasto, zwiedzać Moskwę. Nie, no elegancko, Paweł. Jeszcze krawat tylko założę i mogę iść spać. Nie no, Paweł, tak to ma żyć. I pił w kapsułę. No, przez cieradus rozrusz. No, ja mam tutaj prześcieradło, muszę rozłożyć i ospanka. 4 godzinki. No i my już staliśmy. Mega rozwiązanie, naprawdę bardzo polecam, jak ktoś będzie na tym lotnisku. Spanie na krześle, nie? No, tym bardziej tym były krzesła wszystkie, wiecie, rozdzielone, nie było takie, że można było się wyłożyć. No, a tak to dobrze wyspani, kawka, śniadanie, zaczynamy zwiedzanko. Dobra, idziemy do metra i ruszamy. Miasto, znaczy najpierw do hotelu zostawić rzeczy i dopiero. Angielski język. Nie, panie, majesz jeszcze? Gdzie? No właśnie, dzisiaj na angielski zmienię. Można i. No i zaraz wsiadamy, tylko nie wiemy czy do tego. Do tego, bo niekończące się schody metra Piotrek, biegaj, a pod prąd najlepiej. moskiewskiego. Do końca nie widać. Robimy takiego małego testa. Z samej góry zjechać na sam dół środkiem. Dobry? Plan? Jajca do wymiany. Przyjechaliśmy, ale powiem wam, że tutaj jest tyle tych stacji metra, że idzie się pogubić, także wysiadamy po prostu, jedziemy Yandeksem, a później i tak najlepsze stacje metra sobie objedziemy, ponieważ metro w Moskwie jest podobno niesamowite, te stacje metro są niesamowite. Jak Londyn, nie? Na razie tak, ale zobaczymy. Tam dalej w centrum, bo to są bardzo ładne stacje. Dużo ludzi właśnie polecało, żeby obowiązkowo je zobaczyć. To pokażemy. Tutaj właśnie mijamy centrum biznesowe Moskwy. Tutaj przyjedziemy sobie wieczorem. To wszystko będzie świeciło ładnie. Patrzcie to, jedziemy centrum miasta i mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasów po każdej stronie. Nieźle. A przed nami Pałac Kultury, taki sam. Już widziałem 4. Tak, no, 4 widziałem w różnych miejscach w Europie. Wygląda elegancki hotelik blisko centrum. Paweł, jak zwykle musi smarkać, jak ja robię. No bo opata. Mamy konkretny apartamencik. Ty masz z Pawłem Majaca? Na pewno. Tutaj jest jedno. Tutaj salonik. Tutaj kuchnia jeszcze. O kurczę. Łazienka jest. Ty jeszcze powiedz, że mamy wannę w łazience, to też w ogóle jest. Nie, prysznic. A tu? No kibel pewnie. Czy kibla nie mamy? No nie. Nic nie ma tu. Nic nie ma? Dobra, my już wykąpani po trasie ogarnięci. Pijemy kawkę jeszcze i ruszamy na zwiedzanie. Teraz mogę wam powiedzieć, co się wczoraj stało. Wczoraj właśnie w Groznym był ślub syna przywódcy właśnie Czeczenii. Także widzieliśmy cały kordon, w którym jechał prezydent Rosji. Przejeżdżał po prostu koło nas. Wszystkie ulice zamknięte, policją ustawione. Miało chyba 10 Maybachów, jeden za drugim. Później jechał kolejny kordon. Prawie same G-klasy, jakieś najlepsze BM-ki. Później jeszcze jeden, wiecie, no zjechało się pewnie trochę ludzi. Ciekawe to było zobaczyć. Naprawdę. No i się rozpadało.
No i trzeba znaleźć metro po prostu i zaczniemy od zwiedzania metra. Właśnie nie możemy nic zrobić na nawigacji, bo znowu zakłócają sygnał. Patrzcie, patrzcie co się pojawia. Nie idzie znaleźć w ogóle lokalizacji. Paweł poszedł 200 metrów wymienić pieniądze. Mówi 200 metrów do centrum handlowego wymienić pieniądze. Chyba z 5 km zrobiłem. Kręciłem się w kółko, nie wiedziałem się. O, lekko nie. O, przestaje to. Coraz lepiej. No popatrzcie, jakie skromne wejście do metra. Nieźle wygląda, co? No, mają rozmach. To jest najładniejsza stacja moskiewskiego metra. Zaraz wejdziemy do środka, zobaczymy jak wygląda, ale ona jest oceniana jako numer 1. To jest train, a nie metro. Dobra, to na jedno wychodzi, bo to jest tutaj, tu wejście, o ale tam chmury. Tutaj wejście na pociąg, a tu wejście na metro. No i tak wygląda ta stacja. Nie wiem. Ciekawe. Ale to właśnie nie jestem w tym miejscu, w którym powinienem, bo to co, normalne słupy stoją. Dobra, coś tu nie gra, no bo tu na tej stacji to nie ma nic jakiegoś fajnego. Nie wiem, wyczytałem, że to powinna być najbardziej spektakularna stacja metra w całej Moskwie. Z żółtymi sklepieniami, marmurami, kolumnami i ogromnymi żyrandolami. No chyba jestem w złym miejscu. O, jedziemy tu dopiero. Te żyrandole podobno kilkaset kilogramów ważą. No, chyba dopiero teraz wchodzimy w te miejsca, które mają być. No i dopiero docieramy. Tutaj mozaiki są z jakimiś bohaterami rosyjskimi. Wielkie żyrandole, ała, się wywalił. No ładnie wygląda. Tutaj kolejny. O, tam to super wygląda. Czekajcie, czekajcie. Metro bardzo ładne, zadbane. Mapy, można sobie sprawdzić. Podładować telefon. W ogóle takie nowoczesne. Nowoczesne, bardzo nowoczesne. Aha, to mikrofon, ale czy ktoś śpiewa? Mikrofona chyba, co? Myślę, że ktoś tak ładnie śpiewa tutaj. Nie, śpiewa! No, ale mocno idzie echo. God said you love right through, right through. All the rivers flow to the sea, to the sea. I'll be coming home, wait for me. You my darling, you my darling. Dobra, teraz jesteśmy na stacji, która nazywa się Park Pobeda. Jesteśmy 84 metry pod ziemią. Najgłębsza stacja metra tutaj. No i stara, no tutaj widzicie, no same takie są tylko
No nic specjalnego. To jest po prostu to, że jesteśmy bardzo, bardzo nisko i teraz pójdziemy na schody i zobaczymy, jak długo do góry będziemy jechali. Bo w Petersburgu, jak byliśmy na stacji, to jechaliśmy 3 minuty schodami do góry. Nie, jechaliśmy też w dół. A zobaczymy tutaj, czy będzie głębiej, dłużej, czy nie. Dobra, włączyliśmy stoper. Zobaczymy, jak długo będziemy jechać do góry. Końca nie widać. No. Tylko nie wiadomo, czy to są tylko jedne, czy jest jeszcze więcej schodów później. Nie, na pewno jeszcze będzie więcej. No bo to trochę za mało by było. Moi kochani. Trzy minutki. Ale 3 minutki, ale jeszcze nie jesteśmy przy wyjściu, bo jeszcze wyżej idziemy. A, to jest takie małe. No ale to coś podobnego było, jak byliśmy w tym. W Petersburgu, tam też 3 minuty się jechało. Dobra, idziemy teraz zobaczyć miejsce, które jest naprawdę polecane przez wiele osób, które właśnie słyszały, że jedziemy do Moskwy. Mówili, żebyśmy obowiązkowo odwiedzili Muzeum Wojny, że można naprawdę ciekawe czołgi zobaczyć, ciekawe różne działka, różnych rzeczy się dowiedzieć. Także idziemy na początku zobaczyć, bo pogoda troszkę nam nie dopisuje, co chwilę pada. No tam będzie można się przynajmniej schować, a myślę, że też Was to zainteresuje, jak to wygląda. 1941 do 45. Dobra, już dochodzimy. Tutaj jesteśmy jeszcze prawie pod pomnikiem. Tutaj macie 1941, z drugiej strony 1945. Wielka flaga. No i tutaj jest budynek muzeum. Wieczny ogień płonie. No, wchodzimy tu do środka. Na kulki oczywiście, żebyście wiedzieli, ale są. Fajny kastet. No, zgadza. Dobra, byliśmy tam w środku, ale wszystko po rosyjsku, także niestety zrezygnowaliśmy. Siadło. Dobra, znaleźliśmy miejsce, którego szukamy. Nie wiem, jak tam wejść. Ale zaraz coś ogarniemy. Ty, Ani jednego nie trafię. to się nie popisujesz, bo ani jednego nie trafiłeś. O, 1, 2, 3, 4, 5, Teraz odmówił się. 6. Koniec. Ale bo to ty jak to celujesz, a to leci po... No, patrzcie, popatrzcie tutaj teraz. Będziemy chodzili sobie. Można pooglądać, jaki sprzęt podczas II wojny światowej był używany. Pozdrawiamy naszego tatę, który był czołgistą w wojsku. Jeździł na czołgu. A my jako... Jechałeś kiedyś czołgiem? Nie. Kurde, chyba też nie. Okopy. Można tu wejść? Nie no, kłódka jest. Patrzcie, oni też mieli swojego szarika. Jak Rudy 102. 4 pancerni to w naszym domu to było po prostu zawsze, no. Parę razy na pewno wszystkie odcinki oglądałem. 100%. Nasz tata to uwielbia. Dajcie znać, kto też oglądał z Was. No chyba każdy zresztą. To chyba jest takie dziwne pytanie trochę. Ale dajcie znać w komentarzach. Dobra, dłużej mi się już nie chce czekać, aż przestanie padać, bo już dzisiaj chyba nie przestanie. Bombardowany most. Tam pani w środku siedzi. Czy tam wejść nie można?
dziwna sprawa. Stara radziecka lokomotywa. O, to jest nic. Patrzcie to. Samoloty. O, tu można poszczelać też. Występy są i tutaj świętują właśnie 80-lecie zakończenia II wojny światowej, czy raczej zwycięstwa II wojny światowej. Z tego co czytałem przed chwilą, znaczy to ogólnie było na początku miesiąca, ale cały czas tu się coś dzieje, czyli chyba dalej cały czas się coś dzieje. O, taki duży. Właśnie tu możecie zobaczyć, jak to w środku wyglądało. Patrzcie, tu nawet niemieckie są. Rozwalane. Coś, co z nich zostało raczej. To jest samo skrzydło. No. Ciekawe muzeum. Na pewno ciekawe, żeby odwiedzić. Ja wiem, że teraz się znajdą w komentarzach tacy mądrzy, że powiedzą: Jezus Maria, jak można przyjechać do takiego miejsca. Rosyjskie muzeum. Jezus Maria, to dalej jest muzeum. Ale najlepsze muzeum wojny, jakie widziałem, było w Wietnamie. Jeśli ktoś z Was będzie w Saigonie czy Ho Chi Minh, to na pewno bardzo warto odwiedzić Muzeum Wojny. Jest to pokazane, jak w ogóle cała historia tego, jak wyglądała wojna w Wietnamie, jak Amerykanie przyszli zdobyć Wietnam. Przylecieli. W 3 miesiące, wojna trwała 20 lat i tą wojnę przegrali. To, jakie metody walki, jakie sposoby i tak dalej mieli żołnierze wietnamscy, te tunele Wietkongu, te pułapki, które zestawiali na Amerykanów. No, warto zobaczyć, na pewno warto zobaczyć. No a druga strona, jak faulowała, bo sobie nie dawała rady, też warto zobaczyć, jak zrzucali na dżunglę chemikalia, że tutaj Orange Agent. No i po prostu do teraz nawet ludzie się chorzy tam rodzą. I widziałem takie osoby tam, bo były akurat w tym muzeum i zbierały. No to nie chcę brzydko określić, jak wyglądali, ale naprawdę bardzo nieciekawe, bardzo. Не брошу, милая, тебя. Ты хорошая, ты моя земля. Я в России, здесь мой дом родной. Ты красивая, и нет такой другой. Ты любимая, нежность и душа. Ty strona moja, my wместе. No i dobra, koniec tego odcinka. Jedziemy właśnie do Muzeum Kosmonautyki, żeby pozwiedzać, pooglądać no, sprzęt i różne takie bajerki. Kogo? Aha. To podobno bardzo ciekawe, też dużo osób polecało, a ze względu, że pada, to zaczniemy sobie właśnie od tego muzeum, bo jest otwarte dalej, mimo tego, że już jest trochę późno. No i później pojedziemy na Plac Czerwony i tak dalej, no i resztę chyba jutro. Mamy nadzieję, że będzie troszkę lepsza pogoda. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji. Pozdro.